Podolańska 10 jest to miejsce, gdzie zbiegają się wszystkie sprawy związane z historią, którymi się zajmujemy. Oba archiwa, Archiwum PRL-u, Archiwum Wschodnie oraz Indeks Represjonowanych. No i karta, od której to się wszystko zaczęło, która na początku stanu wojennego była małą gazetką podziemną, potem przerodziła się w większy almanach, a po zmianach politycznych w 1989 roku stała się już legalnym miesięcznikiem historycznym i redakcja tego pisma właśnie tutaj się wprowadziła. Wychodziliśmy wtedy wszyscy, całe społeczeństwo z komunizmu i ludzie wychodzili z tymi potwornymi traumami. Wreszcie się dowiadywali, że już można to wypowiadać. Myśmy wtedy łączyli rodziny, szukaliśmy źródeł osób, które nie wiedziały, kim są. Był to też czas niezwykle intensywnej pracy i bardzo takich wielu ważnych wydarzeń, które w pewnym sensie zdecydowały o dalszym ciągu naszych działań. Choćby to, że wiosną 1992 roku, a więc dosłownie kilka miesięcy po wprowadzeniu się tutaj, w kwietniu zorganizowaliśmy Tydzień Sumienia. To była wielka, tygodniowa impreza zorganizowana we współpracy z Memoriałem. Przyjechało 54 memoriałowców z całego dawnego Związku Radzieckiego. Doszło do tego gigantycznego spotkania memoriałowców z kilkoma tysiącami ofiar stalinizmu. No to było takie doświadczenie absolutnie podstawowe, pokazujące, że są jacyś demokratyczni Rosjanie. Nie są to przedstawiciele reżimu sowieckiego, wprost odwrotnie, badacze tego reżimu, którzy mogą pomóc Polakom. W momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, jeden ze znajomych mnie obudził w nocy. Jeździłem wtedy po mieście swoim maluchem, próbując ostrzegać ludzi, że jest branka. Zebraliśmy się w 5 czy w 4 w pokoju w mieszkaniu Zbyszka rodziców. No i tam założyliśmy pismo, założyliśmy kartę. 4 stycznia 1982 roku. Miała być to jedna pojedyncza kartka papieru. Jedna strona przepisywana przez kalkę, 7 egzemplarzy można było przepisać i mieliśmy to rozdawać. Myśmy wtedy w 1984 roku postanowili uruchomić drugie pismo równoległe siłami tej samej redakcji. Pismo się miało nazywać Obieg i miało opisywać ruch podziemnej
podziemnych wydawnictw. W związku z tym uruchomiliśmy w zasadzie ogólnopolski kolportaż tych publikacji, po prostu żeby mieć do nich dostęp. Obracaliśmy już takimi ilościami tej bibuły, że ja w końcu trochę zacząłem tracić taki odruch bezpieczeństwa. Po prostu zacząłem prawie codziennie woziłem pełnego malucha tych druków konspiracyjnych. Otwieram drzwi i coś czuję, że się nie zgadza. Mianowicie od razu poczułam zapach papierosów. I kiedy weszłam do mieszkania, okazało się, że jest szalony bałagan w mieszkaniu, wszystko poprzewracane. A na stole leży kartka od Zbyszka. Alu, to może potrwać dłużej, bądź dzielna i tylko tyle. Dzwonili do tych swoich zwierzchności z informacjami, że trzeba samochód ciężarowy podwieźć, ponieważ ich samochody, a po 6 ubeków w 2 samochodach, że nie dadzą rady, bo tutaj jest całe mieszkanie bibuły. No ja się tydzień później właściwie zorientowałam, że coś jest ze mną niedobrze. No, do lekarza, badania, okazało się, że jestem w ciąży. Pierwszy list, który Zbyszek w tej sprawie dostał, to dostał po 3 miesiącach. Pierwsze widzenie też było po 3 miesiącach przez szybę. Zbyszek wyszedł, kontynuowaliśmy kartę, bo ja starałam się wtedy w czasie ciąży robić kolejny numer, ale to nie bardzo szło, no bo to też ludzie byli rozproszeni, zdenerwowani, poaresztowani, także nie mogłam za dużo zrobić, pracować nad tą kartą. No jak on wyszedł, to żeśmy podjęli absolutnie bez, jak to się mówi, z marszu dalszą działalność. Tutaj na krakowskim przedmieściu, w siedzibie prokuratury, dano nam 2 pokoje. Pojawiali się świadkowie historii. Nasz zespół pracujący w pomieszczeniach prokuratury przyjmował ich i tam tę taką najbardziej gorącą dokumentację Archiwum Wschodniego w tym Centrum Dokumentacji pomieszczaliśmy. Archiwum Wschodnie powstało w 1987 roku z inicjatywy redakcji Karty Podziemnej oczywiście. I doszliśmy do wniosku, że to jest jedna z najpoważniejszych rzeczy. Nagrywanie świadectw ludzi, którzy przeszli przez Rosję sowiecką. To był taki ogólny ruch otwieranej pamięci, bo tak naprawdę ona była tak jakby zduszona, taka niegotowa do tego, żeby wypowiadać ją. Ci ludzie się bali mówić. Nawet w pierwszych latach 90. jeszcze czasami się bali, że komunizm wróci i ci funkcjonariusze zrobią im krzywdę. W momencie, kiedy zbliżała się 50. rocznica śmierci Stalina, czyli na początku XXI wieku, zdaliśmy sobie sprawę, że to jest może okazja, żeby uhonorować jego ofiary. Ekipa w Teatrze Studio była mi znana i miałem tu przyjaciół. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to jest jakaś specjalna okazja, żeby odczarować Pałac Kultury. Sama ta impreza na zewnątrz była dość karykaturalna, dlatego że akurat wyznaczono jakiś zaległy mecz piłkarski w tym samym momencie. I relacje na żywo, które miały być w telewizji i w radiu, zostały odwołane na rzecz tego meczu. Zamówiliśmy 4 wojskowe reflektory, które miały nad pałacem się zejść.
ale Wojsko Polskie się nie spisało i przysłało nam reflektory, które doszły do połowy Pałacu Kultury, więc nie ogarnęły tego obelisku. I mieliśmy poczucie przegranej, to znaczy mieliśmy poczucie, że niestety pałac silniejszy. I to było straszne doświadczenie. Ja mam takie poczucie, że myśmy wtedy pałacu nie odczarowali, ale wykonaliśmy krok, który w pewnym sensie był taki domykający. To znaczy dopowiedzieliśmy tej epoce stalinowskiej finał. W których liczby ofiar śmiertelnych nie możemy nawet oszacować. Przywołujemy was. Pamiętamy. Przez 20 lat organizowaliśmy finały, z czego 17 lat organizowaliśmy właśnie tutaj, w tej pięknej sali. Także zamek i sala kojarzy mi się z takim kawałem życia, bo konkurs był dla mnie naprawdę życiem i spotkanie z tymi młodymi ludźmi tutaj na taką dużą skalę, w takim anturażu. Po raz pierwszy został ogłoszony w 1996 roku, we wrześniu. Poprzedziliśmy to też wysyłką do szkół, a co dostaliśmy pieniądze, do 600 szkół w Polsce, materiałów takich instruktażowych, rodzaj takiej instrukcji. No i potem kilka miesięcy było na przygotowanie tych prac. Idea tego konkursu, zgromadzenie źródeł, łącznie z relacjami świadków, z najbliższej historii, czyli z miasta, z rodziny. Opracowanie tego, przepracowanie, taka konfrontacja źródeł i przygotowanie jakby rodzaju prezentacji swojej pracy w dowolny sposób, byle nie było to wypracowanie szkolne. Ostatni dzień nadsyłania prac. No myśmy do tego dnia przedostatniego dostali chyba 30 prac, więc ja miałam poczucie, że to jest klęska. No bo to jest 30 prac przy takim wysiłku i tak dalej, że to jest klęska. Po czym tegoż dnia dzwonią do nas z poczty naszej, żebyśmy sobie przyszli i zabrali to, co do nas jest, korespondencja, bo oni nie mają takich sił i środków i ludzi, żeby do nas dotargać. Myśmy przyjeżdżali tutaj co jakiś czas po to, żeby pobrać jakąś część materiałów do wykorzystania. Był to dosyć malowniczy widok, ponieważ w głównej sali pałacu na zrujnowanego, zaniedbanego, takiego zawilgoconego, bo nieużywany był, leżała taka wielka pryzma papierów pokryta gęsto mysimi bobkami i myśmy to tak strzepywali trochę, wybierali to, co nam się wydawało po tytułach interesujące. W pewnym momencie się okazało, że to jest już niedostępne, że zbiór został przeniesiony do jakiegoś garażu. Ja miałem, co mi się zdarza bardzo rzadko, jakieś bardzo mocne przeczucie, jakieś takie poczucie, że coś się dzieje złego z tym zbiorem tutaj. I że muszę przyjechać i to zobaczyć. Towarzystwo mówiło, że ma 200 000 zapisów indywidualnych, dzienników wspomnień, różnych relacji z wielu dekad powojennych przede wszystkim. To był największy zbiór społeczny tego typu w Polsce. Właśnie, słuchajcie, musimy się pospieszyć, dlatego że zaraz będzie padał deszcz. Zbyszku, przykryjmy to jednak folią. Ale ja się boję, za chwilę nie. Podany tam jest 4 szafy. 4 szafy jest, no to słuchajcie, nakrywajmy to folią, bo naprawdę zaraz trudno.
Nie, ja tą folię zdjąłem, tam leży. To od tego. Ta? Tak, ta biała. Odwrotnie. Dobra, jedziemy. Dobra, słuchajcie, pospieszmy się, bo naprawdę wygląda na to, że... No ale zobacz, jaka chmura nad tobą. Padek, jak przywaliłam, dając ostatni to taki zbrany. Dobra, dobra. Ja tłumaczyłem politykom, różnym ludziom na początku 90. lat, to nie jest tak, że my możemy się odwrócić teraz od całej przeszłości, zająć się demokracją i gospodarką rynkową, a nie zastanawiać się nad tym, kim jesteśmy. Wszystko, co się potem zdarzyło, cała polaryzacja publiczna w Polsce wynika z tego, że historia nie została przepracowana i można ją było wykorzystać w polityce. To jest nieszczęście ogólne i proces, który został bardzo zaniedbany. Ale to, co my robimy, jest odwrotnością. My cały czas dajemy świadectwo tego, że można było inaczej potraktować sens życia wspólnego i wspólnoty jako takiej. My inaczej definiujemy to, co łączy Polaków. I łączy tak, że nie jest to przeciw innym. A to jest fundamentalna sprawa w demokracji, w Unii Europejskiej, w Europie takiej, jaką chcielibyśmy mieć tutaj. Poszedłem na Politechnikę, bo nienawidziłem historii. Nauczycielka historii w szkole średniej tak mnie zniechęciła, że jak napisałem maturę, to uznałem, że to jest ostatni tekst, jaki piszę w życiu i wreszcie zajmę się czymś bardziej konkretnym, bo tej humanistyki PRL-owskiej nie mogę znieść całym sobą. Najważniejsze były wojny, ruchy militarne, ruchy ogólnospołeczne i tak dalej. Człowiek się nie liczył, w ogóle się nie liczył w żadnym wymiarze. Myśmy zaczęli przestawiać tę perspektywę. W 90. latach byliśmy właściwie jedyni, nie było nawet sprzymierzeńców, którzy by robili to podobnie. Ja uważam, że to jest jeden z największych sukcesów karty. Teraz wszyscy opowiadają z perspektywy jednostki. To się w ogóle nie działo na przełomie lat 80. i 90. To było ocalanie strzępów niekiedy pamięci. Czy to były dokumenty, czy to były relacje, czy to były zdjęcia, nawet jakieś uszkodzone. Można powiedzieć, że żeśmy ocalali i rekonstruowali czasami tę pamięć właśnie z takich strzępów. Ten zbiór, który tu ratowaliśmy, był olbrzymi. Ale niekiedy są to pojedyncze dokumenty, pojedyncze rzeczy, ale one się składają na coś wielkiego. Ja myślę, że całe to nasze archiwum, takie archiwum społeczne, jak nazywamy, i energia, która jest w to włożona, energia naprawdę tysięcy osób. I tych, które pracowały nad tym, i tych, które przekazywały nam ten swój dar pamięci, że to się składa właśnie na taki naprawdę no niezwykły zupełnie skarb, niezwykły zupełnie.